Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście z cyklu Tu odkładam kapelusz. Tym razem zatrzymamy się w miejscu bardzo egzotycznym, owianym tajemnicą, wręcz magią. Odłożymy bowiem kapelusz w Egipcie, w krainie, która od wieków inspiruje nie tylko miłośników architektonicznych zabytków, historyków, archeologów i artystów, lecz również entuzjastów teorii spiskowych. Większość z Państwa zapewne słyszała historię o antycznych astronautach, którzy mieli rzekomo pomagać Egipcjanom w budowie piramid, albo o mitach sięgających czasów przedpotopowych, kiedy bogowie, kosmici i pozaziemskie supertechnologie kształtowały ponoć losy egipskiej cywilizacji. Egipt jest rzeczywiście jedną z najstarszych kultur na świecie. Wcześniej, bo już około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, powstała cywilizacja Sumerów. Lud ten zamieszkiwał Mezopotamię, czyli dzisiejszy Irak. W tym samym mniej więcej czasie w Dolinie Indusu narodziła się cywilizacja Harappa. Równie stara jest cywilizacja Elamitów mieszkających na terytorium obecnego południowego Iranu. Chociaż każda z tych cywilizacji wniosła swój unikalny wkład w rozwój ludzkości i pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo, to jednak właśnie starożytny Egipt fascynuje najbardziej. To tu bowiem w cieniu majestatycznych piramid Gizy i Wielkiego Sfinksa rodzą się legendy, których autorzy próbują wyjaśnić tajemnicę i powód powstania tych niesamowitych struktur. Piramida Cheopsa jest także najczęstszym tematem kontrowersji i paranaukowych spekulacji. Budowla ta powstała około roku 2560 przed naszą erą i jest do dziś jednym z najważniejszych osiągnięć starożytnej inżynierii. Oficjalna historiografia Egiptu zakłada, że Wielka Piramida była grobowcem faraona Cheopsa. Nie brakuje jednak teorii, które sugerują zupełnie inne jej przeznaczenie. Jedna z nich, stworzona jeszcze w średniowieczu, głosi, że piramidy były spichlerzami zbudowanymi przez biblijnego Józefa, który przechowywał w nich zboże na czas głodu. Inna teoria, i współcześnie chyba bardziej popularna, to ta, która przypisuje budowę piramid kosmitom. Jej zwolennicy uważają, że starożytni Egipcjanie nie posiadali technologii ani wiedzy potrzebnej do wzniesienia takich monumentalnych struktur. Nie wierzą, że ten rolniczy lud byłby w stanie przenieść ważące nawet kilkadziesiąt ton perfekcyjnie oszlifowane głazy i tak precyzyjnie je ułożyć. Twierdzą także, iż postawienie 3 piramid w Gizie zgodnie z układem gwiazd w pasie Oriona było na tamte czasy zupełnie niemożliwe. Jeszcze inna teoria sugeruje, że piramidy są dziełem zaginionej cywilizacji Atlantydów. Według tej koncepcji zaawansowana technologicznie kultura Atlantydów, która istniała tysiące lat przed Egipcjanami, przekazała im swoją wiedzę i umiejętności budowlane. Wyznawcy tej teorii często odwołują się do starożytnych tekstów i legend, które opisują wielkie kataklizmy niszczące zaawansowane kultury. Co ciekawe, niedawne badania termograficzne wykazały w strukturze Wielkiej Piramidy istnienie anomalii cieplnych. Sugerować by to mogło istnienie nieodnalezionych dotąd komór. To odkrycie podsyciło oczywiście spekulacje o ukrytych skarbach i tajemniczych artefaktach, które mogą znajdować się we wnętrzu budowli. Niektórzy wierzą, że te komory mogą też zawierać dowody na istnienie zaawansowanej technologii lub nawet kontaktów ludzi z obcymi cywilizacjami. Choć większość naukowców stoi na stanowisku, że piramidy były jednak grobowcami faraonów,
to teorie spiskowe wciąż przyciągają uwagę ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy wierzą Państwo w starożytnych astronautów, Atlantydę czy biblijne spichlerze, jedno jest pewne. Tajemnice piramid Gizy będą nadal inspirować i fascynować kolejne pokolenia. My jednak przyjrzymy się dziś Egiptowi współczesnemu, bo siłą rzeczy w tak skromnej i ułomnej formie, jaką są przecież podcasty, dzieje Egiptu całościowo trudno byłoby opisać. Skoncentrujemy się zatem na współczesności, na Hurgadzie, Sharm el-Sheikh i Marsalam, na najpiękniejszych rafach koralowych świata, szerokich plażach i możliwości zamieszkania nad Morzem Czerwonym. Ja nazywam się Krzysztof Mariazałski, a to jest podcast Tu odkładam kapelusz. Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony III RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Egipt, jak już wspomniałem, to kraj o fascynującej historii. Pełen kontrastów kulturowych, etnicznych i przede wszystkim słońca. Państwo to leży w północno-wschodniej Afryce i częściowo w Azji. Przez jego terytorium przebiega kanał Sueski, jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Kanał ten łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, umożliwiając bezpośrednią żeglugę pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem i Australią, bez konieczności opływania Afryki. To inżynieryjne arcydzieło o długości 193 km zostało otwarte w 1869 roku i do dziś pozostaje kluczowym elementem globalnego handlu, przez który każdego roku przepływają miliony ton towarów. Dla Egiptu kanał Sueski jest nie tylko strategicznie istotnym punktem, ale również jednym z głównych źródeł dochodu narodowego. Egipt z jednej strony otoczony jest przez turkusowe wody Morza Śródziemnego. To na północy. Z drugiej ciepłe fale Morza Czerwonego. To na wschodzie. Na zachodzie zaś rozciąga się pustynia. Na południu natomiast Sudan. Podróż samolotem z Warszawy do Kairu zajmuje zaledwie 4 godziny. To wystarczająco krótko, by szybko przenieść się w świat starożytnych faraonów i współczesnej orientalnej egzotyki, jednocześnie nie tracąc kontaktu z Europą. Egipt to raj dla miłośników słońca. Średnie roczne temperatury wynoszą tu od 20 stopni Celsjusza zimą do nawet 40 stopni latem, zwłaszcza w południowych regionach takich jak Aswan czy Luxor. Jeżeli planujesz wyjazd na wybrzeże Morza Czerwonego do takich miejsc jak Hurghada, Marsalam czy Sharm el-Sheikh, możesz spodziewać się słońca i ciepłej wody w zasadzie przez cały rok. Okolice tych kurortów są wręcz idealne do nurkowania wśród wielobarwnych raf koralowych. Egipt to także gigantyczne metropolie. Stolica kraju, Kair, liczy 20 milionów mieszkańców. Aleksandria, drugie co do wielkości miasto Egiptu i kluczowy ośrodek kulturalny, zamieszkuje niemal 6 milionów osób. Cały Egipt ma populację liczącą około 110 milionów mieszkańców, co czyni go najbardziej zaludnionym krajem w regionie Bliskiego Wschodu i trzecim co do liczby ludności w Afryce, po Nigerii i Etiopii. Egipt to etniczny tygiel, w którym od tysiącleci mieszają się wpływy rdzennych ludów Afryki, starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, kultur Bliskiego Wschodu i Arabów. Dzisiejsza populacja kraju jest efektem tysięcy lat migracji, podbojów i wymiany kulturowej.
Około 90% populacji stanowią Egipcjanie pochodzenia arabskiego. Koptów, czyli bezpośrednich potomków starożytnych Egipcjan, którzy przyjęli chrześcijaństwo przed arabskim podbojem, jest tu około 10%. Koptowie mówią na co dzień po arabsku, ale w chrześcijańskiej liturgii używają języka koptyjskiego. Kolejną grupą są ciemnoskórzy Nubijczycy, którzy stanowią 1–2% populacji kraju. Ludność nubijska zamieszkuje południowy Egipt, głównie rejon Aswanu i pogranicza z Sudanem. Berberowie, czyli rdzenna ludność Afryki Północnej, przed arabską ekspansją w VII wieku zamieszkiwali obszar rozciągający się od Wysp Kanaryjskich przez całe południowe pobrzeże Morza Śródziemnego po oazę Siwa w Egipcie. Mieszkali również na terenach dzisiejszego Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Mauretanii, części Nigru i Mali. W języku rodzimym Berberowie mówią o sobie Amazigh, co oznacza wolni ludzie. Obecnie stanowią poniżej 1% populacji Egiptu. Mimo to zachowali swoją odrębną kulturę i język. Kolejną grupą są Beduini, których tereny mieszkalne obejmują pustynię Synaju, pustynię wschodnią i zachodnią. Część z nich prowadzi półnomadyczny tryb życia. Również oni nie przekraczają 1% populacji Egiptu. Pozostałe grupy etniczne, w tym Turcy, Europejczycy, Ormianie, Żydzi i imigranci z Afryki subsaharyjskiej, reprezentują śladowy procent populacji. Grupy te widoczne są głównie w dużych miastach, takich jak Kair czy wspomniana już Aleksandria. Co ciekawe, około 95% Egipcjan mieszka w Dolinie Nilu i jego delcie, mimo że obszar ten stanowi zaledwie 5% powierzchni kraju. Reszta terytorium to pustynie z nielicznymi oazami. Jedną z najbardziej znanych jest wspomniana oaza Siwa, położona na zachodzie Egiptu, niedaleko granicy z Libią. Miejsce to słynie z kultury wspomnianych również już Berberów, ruin świątyni wyroczni Amona oraz przepięknych źródeł i jezior solankowych. Dzięki wyjątkowo ciepłemu klimatowi Egipt jest atrakcyjnym miejscem turystycznym w zasadzie przez cały rok. Różnorodność krajobrazów, starożytne zabytki i kuchnia gwarantują niezapomniane wrażenia. Nic dziwnego, że coraz więcej Europejczyków postanawia osiedlić się tutaj na stałe. Najważniejszym atutem Egiptu jest oczywiście jego spuścizna historyczna. Od starożytnych piramid, świątyń i grobowców faraonów po zabytki islamskie i koptyjskie. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie możliwe jest obcowanie na co dzień z tak unikalnym dziedzictwem kulturowym. Ekspatów i turystów nad Morze Czerwone przyciągają również niskie koszty życia. W porównaniu z wieloma krajami zachodnimi ceny mieszkań, żywności, transportu publicznego i usług są tu nawet bardziej niż przystępne. Nie można także nie doceniać Egiptu jako swoistego portalu pomiędzy Afryką, Bliskim Wschodem i Europą. Centralne położenie między tymi regionami sprawia, że egipskie miasta są doskonałą przystanią nie tylko do podróży, lecz także do działalności biznesowej. Aby ją jeszcze bardziej zintensyfikować, rząd Egiptu wprowadza szereg reform gospodarczych i instaluje specjalne strefy ekonomiczne, które stanowią magnes dla zagranicznych inwestorów. Szczególnie dynamicznie rozwijają się sektory turystyki, energetyki i nowych technologii. Ważnym atutem kraju są sami Egipcjanie, znani z gościnności i ciepła. Duże miasta, takie jak Kair czy Aleksandria, już od lat przyciągają ekspatów z całego świata. Liczba cudzoziemców w tych aglomeracjach szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy osób. W Kairze, będącym centrum międzynarodowego biznesu, edukacji i dyplomacji, mieszka
ponad 50 000 ekspatów, głównie z Europy, Ameryki Północnej, Azji oraz z innych krajów arabskich. W mieście znajdują się liczne międzynarodowe korporacje, ambasady, a także szkoły międzynarodowe, np. American International School czy British International School, co przyciąga rodziny z dziećmi. Ekspaci mieszkają najczęściej w dzielnicach takich jak Maadi, Zamalek czy New Cairo, które oferują nowoczesną infrastrukturę i dostęp do międzynarodowych usług. Również Aleksandria, historyczny port i ważny ośrodek handlowy, przyciąga międzynarodową społeczność. Obecnie mieszka tu około 10 000 ekspatów, głównie związanych z sektorem morskim, edukacyjnym oraz organizacjami międzynarodowymi. Miasto to jest szczególnie popularne wśród Greków, Włochów, Turków oraz mieszkańców Bliskiego Wschodu. Głównym powodem atrakcyjności Egiptu jest oczywiście klimat i niezwykłe bogactwo krajobrazów, od pustyń po wybrzeża Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego. Miłośnicy nurkowania i snorkelingu znajdą nie tylko w Hurgadzie, Marsalam czy Sharm el-Sheikh tajemnicze miejsca do odkrywania podwodnego życia Morza Czerwonego, które uważane jest za jedno z najpiękniejszych na świecie. Słoneczna pogoda to z kolei raj dla plażowiczów. Co na pewno istotne, dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, więc hotele, restauracje, spa, muzea i inne różnorodne miejsca rozrywki dostępne są przez większość roku. Tak więc Egipt, pomimo pewnych wyzwań, jakie stanowi biurokracja i różnice kulturowe, oferuje ekspatom sporo korzyści. Można chyba nawet powiedzieć, że to doskonałe miejsce dla osób poszukujących egzotyki, przystępnych kosztów życia oraz dynamicznego środowiska inwestycyjnego. I z myślą właśnie o takich ludziach egipskie władze stworzyły system różnego rodzaju wiz, od turystycznych poprzez pracownicze, rezydencjalne, po senioralne, umożliwiające długoterminowy lub nawet stały pobyt. Życie w Egipcie jest, jak już mówiłem, znacznie tańsze niż w Polsce. Czyni to ten kraj atrakcyjnym kierunkiem nie tylko na wakacje, lecz może także zachęcać do dłuższego pobytu. Różnice w kosztach od wynajmu mieszkań poprzez codzienne zakupy po transport są uderzające. W Kairze wynajem niewielkiego mieszkania położonego w centrum kosztuje zaledwie 350 do 700 zł miesięcznie, podczas gdy w Warszawie na podobną nieruchomość trzeba wydać co najmniej 3000 zł. Jeszcze bardziej przystępne są ceny w kurortach takich jak Hurghada czy Sharm el-Sheikh, gdzie za przestronny apartament blisko plaży zapłacimy około 400 do 850 zł miesięcznie. Dla tych, którzy marzą o własnym mieszkaniu z widokiem na morze, Egipt również ma sporo do zaoferowania. Ceny zakupu nieruchomości w popularnych lokalizacjach zaczynają się od 1000 zł za metr kwadratowy. Hurghada to jeden z najbardziej znanych kurortów nad Morzem Czerwonym. Miasto to jest atrakcyjną lokalizacją zarówno dla turystów, jak i inwestorów. Wynajem małego mieszkania w centrum to wydatek od 400 do 800 zł miesięcznie. Jeżeli natomiast chodzi o zakup nieruchomości, to średnia cena mieszkania w Hurgadzie wynosi około 300 000 zł. Oznacza to, że za metr kwadratowy lokalu trzeba zapłacić poniżej 4000 zł. Przypominam, w Gdańsku średnia cena metra kwadratowego to około 17 000 zł. W luksusowych dzielnicach blisko plaży ceny są oczywiście wyższe, ale podobno można tu znaleźć oferty już od 26 000 zł za mieszkanie. Sharm el-Sheikh znane jest z luksusowych resortów i wspaniałych miejsc do nurkowania. Wynajem mieszkań jest tu porównywalny z Hurgadą, ale zakup nieruchomości bywa droższy. W Sharm ceny za metr kwadratowy są wyższe, szczególnie w lokalizacjach z widokiem na morze lub bezpośrednim dostępem do plaży. Mimo to ekskluzywność tego miejsca sprawia, że jest to doskonała lokalizacja dla miłośników luksusu. Marsalam to z kolei dziewicze plaże i cisza.
Miasteczko oferuje nieruchomości również w niezwykle korzystnych cenach. Wynajem małego mieszkania w centrum kosztuje od 400 do 850 zł miesięcznie ze średnią ceną około 580 zł. Uśredniona cena zakupu mieszkania wynosi tu mniej więcej 300 000 zł, co przekłada się na koszt około 4000 zł za metr kwadratowy. Mniejsze kurorty, takie jak El-Guna, Sal Hashish czy Ain Sokhna, również oferują ekskluzywne kompleksy mieszkaniowe z dostępem do prywatnych plaż, basenów i wysokiej klasy udogodnień. El-Guna, znana jako Wenecja Egiptu, przyciąga inwestorów luksusowymi nieruchomościami. Ceny mieszkań zaczynają się tutaj od około 760 000 zł za w pełni wykończone studio z widokiem na lagunę o powierzchni 42 m². Większe apartamenty i wille z widokiem na morze mogą kosztować od 1 200 000 wzwyż, w zależności oczywiście od lokalizacji i standardu wykończenia. Sal Hashish. Sal Hashish oferuje zróżnicowane opcje mieszkaniowe. Na przykład apartamenty o powierzchni 81 metrów są dostępne w cenie 1 400 000 zł. Ain Sokhna. Ain Sokhna, położona najbliżej Kairu, jest popularnym miejscem wypoczynku. Ceny nieruchomości w tej okolicy są zróżnicowane. Na przykład apartamenty z widokiem na morze mogą kosztować od około 275 000 zł za mniejsze jednostki, podczas gdy większe i bardziej luksusowe opcje mogą osiągnąć ceny powyżej 690 000 zł. Warto zauważyć, że ceny nieruchomości w tych kurortach są wyższe niż w Hurgadzie czy Marsalam, co wynika oczywiście z ekskluzywnego charakteru tych lokalizacji oraz oferowanych udogodnień. Aleksandria z jej unikalnym połączeniem nadmorskiego klimatu i bogatej historii stanowi atrakcyjną lokalizację zarówno dla Egipcjan, jak i ekspatów. Wynajem mieszkań w tej metropolii jest porównywalny z Kairem, a dzielnice takie jak Montaza oferują doskonałe warunki życia blisko morza. Za wynajem mieszkania z 2 sypialniami, takiego o powierzchni około 135 metrów w dzielnicy Saba Basha, trzeba liczyć około 2000 zł miesięcznie. Mieszkanie z 2 sypialniami w dzielnicy Miami to już koszt 3000 zł. Natomiast za zakup lokum z 4 sypialniami o powierzchni, przyjmijmy, 110 metrów w dzielnicy Miami, trzeba zapłacić około 260 000 złotych. W centralnych, prestiżowych dzielnicach stolicy Egiptu, takich jak Zamalek, Maadi czy Garden City, za wynajem dwupokojowego lokum o powierzchni 100 metrów trzeba zapłacić od 2500 do 5000 zł miesięcznie. W bardziej ekskluzywnych lokalizacjach ceny te wahają się od 6 do nawet 8000 zł za miesiąc. Natomiast ceny za metr kwadratowy w centrum Kairu wynoszą od 5000 do 10 000 zł za metr kwadratowy. Przykładowo mieszkanie o powierzchni 100 metrów w centrum miasta kosztuje od 500 000 do 1 000 000 zł. Na obrzeżach i w starszych dzielnicach za metr kwadratowy można zapłacić od 3 do 4000 zł. Oznacza to, że za 100-metrowe lokum zapłacimy od 300 do 400 000 zł. Kupno nieruchomości w Egipcie przez cudzoziemców jest nie tylko możliwe, ale również stosunkowo proste, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad i regulacji. Warto jednak mieć na uwadze, że cudzoziemcy mogą nabyć maksymalnie 2 nieruchomości, a ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 4000 m². Przepisy te dotyczą głównie nieruchomości mieszkalnych. Zakup obiektów komercyjnych wymaga natomiast dodatkowych zezwoleń. Co istotne, pewne lokalizacje, takie jak tereny w pobliżu jednostek wojskowych czy obszary przygraniczne,
pozostają całkowicie niedostępne dla zagranicznych inwestorów. Ważne jest także i to, że natychmiast po zakupie nieruchomości konieczne jest jej zarejestrowanie w egipskim Urzędzie Nieruchomości, co formalnie potwierdza legalność transakcji. Innym wymogiem jest sfinalizowanie zakupu w walucie obcej, np. w dolarach lub euro, a nie w lokalnych funtach egipskich. Choć proces ten wydaje się prosty, skorzystanie z usług doświadczonego prawnika jest raczej koniecznością. Taki specjalista nie tylko sprawdzi dokumenty, ale również upewni się, że nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń prawnych. Zakup nieruchomości w Egipcie daje cudzoziemcom możliwość ubiegania się o wizę rezydencyjną, jednak nie oznacza automatycznego uzyskania prawa stałego pobytu. Posiadacze nieruchomości mogą starać się o czasowe pozwolenie na pobyt, które zazwyczaj przyznawane jest na rok z możliwością jej odnowienia. Przyjrzyjmy się teraz kosztom utrzymania w Egipcie. Na lokalnym bazarze kilogram świeżych pomidorów kosztuje około 40 zł, podczas gdy w Polsce za to samo zapłacimy średnio od 10 do 12 zł. Obiad w lokalnej restauracji to wydatek rzędu 7 do 14 zł, cena za którą w Polsce trudno obecnie znaleźć cokolwiek. Przejazd metrem w Kairze kosztuje na przykład zaledwie 70 groszy, a krótkie trasy Uberem zaczynają się od 3 zł. Media, rachunki czy dostęp do rozrywki także pokazują, że życie w Egipcie to doskonałe rozwiązanie z punktu widzenia ekonomii. Miesięczne rachunki za prąd, wodę i internet w Egipcie wynoszą średnio 150 do 250 zł. Nawet w cenach biletów do kina różnice są zauważalne. Seans tutaj kosztuje od 14 do 21 zł, a w Polsce trzeba liczyć się z wydatkiem co najmniej 30 zł. Egipt to kraj pełen kontrastów. Bogata historia, wspaniałe krajobrazy i gościnni ludzie idą w parze z pewnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem. Choć rejony turystyczne takie jak Hurghada, Sharm el-Sheikh czy Mar Salam uchodzą za stosunkowo bezpieczne, to w dużych miastach takich jak Kair czy Aleksandria należy zachować czujność. Kradzieże kieszonkowe i oszustwa turystyczne nie są tutaj rzadkością, szczególnie w zatłoczonych miejscach takich jak bazary czy stacje transportu publicznego. Dla ekspatów kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności, unikanie samotnych wędrówek po zmroku, korzystanie z wiarygodnych środków transportu, a także unikanie publicznego komentowania kwestii politycznych czy religijnych. Oczywiście rząd egipski dokłada wszelkich starań, żeby miejsca, w których przebywają turyści, było bezpiecznie. Dlatego w takich miejscach jak Luxor czy Giza często można zauważyć zwiększoną obecność policji. Rejony przygraniczne, zwłaszcza na granicy z Izraelem, na pustyni zachodniej czy wzdłuż granicy z Sudanem, są jednak mniej komfortowe i raczej nie zalecane do odwiedzania bez wyraźnych powodów. System opieki zdrowotnej w Egipcie jest zróżnicowany i składa się z sektora publicznego i prywatnego. Publiczne placówki medyczne często zmagają się z niedoinwestowaniem, długimi kolejkami i niższym standardem usług. Z tego powodu wielu ekspatów decyduje się na korzystanie z prywatnych klinik i szpitali. Koszt prywatnej wizyty lekarskiej w Egipcie waha się od 30 do 100 zł, w zależności od specjalizacji i lokalizacji kliniki. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są dostępne i kosztują od 2 do 6 tysięcy złotych rocznie, w zależności od zakresu pokrycia usług i wieku ubezpieczonego. Dbałość o zdrowie w Egipcie oznacza również przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Należy unikać picia wody z kranu i uważać, co się kupuje na ulicznych straganach. Warto również regularnie szczepić się na choroby tropikalne i przechowywać niezbędne leki w domowej apteczce. Porównując więc koszty życia w Egipcie i w Polsce, można powiedzieć, że Egipt to oaza oszczędności.
Jeżeli przymkniemy oko na widoczne dosłownie wszędzie biedę i chaos, które rzeczywiście mogą być stresujące dla Europejczyka, to Egipt może być dla wielu osób oazą. Ja jednak, tak całkiem szczerze mówiąc, w Egipcie bym na stałe nie zamieszkał. Może dlatego, że widziałem dużo atrakcyjniejsze miejsca, a może ze względu na panujące tu ubóstwo. W każdym razie po powrocie z nad Morza Czerwonego nad Bałtyk po raz kolejny doceniłem urok naszych rodzimych Kaszub. I to dzisiaj byłoby wszystko. Jeżeli ten materiał się Wam spodobał, dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli macie uwagi, to za krytykę będę również wdzięczny. Wdzięczny będę również za sugestie tematów i polecenie tego kanału znajomym. Przy okazji miłośników literatury zachęcam do kupna mojego bagniska. Mówił Krzysztof Maria Załuski. Do zobaczenia i usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce.